O czym ja Wam dzisiaj tutaj będę opowiadać? Główną taką marką, która da Wam świetne parametry i za którą nie będziecie musieli płacić milionów. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was dziś na moich niezawodnych killerów. Na zapachy nie mainstreamowe, bo mainstream już był, które ciągną się ogonem kilometrowym, które zostają w pomieszczeniu nawet kiedy Wy wejdziecie i przede wszystkim, które są bardzo, bardzo trwałe. Myślę, że tak silna projekcja, która pozostawia takie ogony, raczej jest ściśle związana z trwałością też takiego zapachu. Przynajmniej w tych wypadkach, o których ja Wam powiem, więc serdecznie Was na te zestawienie zapraszam. I zapomniałabym, to jest część pierwsza, bo mam tyle zapachów, że nie chcę Was trzymać przez godzinę opowiadając o wszystkich. Dlatego podzielę to chyba na 2 części, albo na 3. Zobaczymy. Zapraszam. Biorąc pod uwagę moje preferencje do tej pory, to chyba nikogo nie zdziwi, że większość mojej kolekcji, o tak powiem procentowo, to są zapachy bardzo, bardzo silne. Dlatego, że ja w tamtym roku byłam na etapie krzyczenia wręcz zapachem. Dzisiaj kupuję wonie po prostu, które mi się podobają. One mogą być przyskórne, nie muszą krzyczeć, ale żeby były długotrwałe. Na długotrwałości nadal mi zależy i nadal czuję się trochę oszukana, kiedy zapłacę za jakiś zapach i tej trwałości nie ma. A wiecie głównie też dlaczego? Jest to chyba spowodowane tym, że skoro mainstream jest w stanie dać nam zapach długotrwały, to dlaczego nie możemy tego samego uzyskać w przypadku niszy, nie? I o czym ja Wam dzisiaj tutaj będę opowiadać? Główną taką marką, która da Wam świetne parametry i za którą nie będziecie musieli płacić milionów, tylko jak za zapachy mainstreamowe zapłacicie za te zapachy, pokażę Wam od razu 2, bo zapachów ta marka ma ogrom i naprawdę polecam, żebyście się zainteresowali. Jeżeli chodzi o Szanghaj, jak widzicie, mam mniej niż połowę, tyle żeście wykupili, to jest mój drugi flakon, bo tamten wykupiliście po prostu. Musiałam mieć drugi. Rozumiecie, to jest zapach uzależniający, to jest zapach szczęścia, jak to Kasia Miskate powiedziała. I naprawdę, jeżeli szukacie czegoś wesołego, czegoś pięknego, owocowego, projektującego, krzyczącego, zostawiającego ogon i bardzo, bardzo długotrwającego na Was, to polecam. Nie będziecie żałować, przysięgam, nie będziecie żałować zakupu wydanych pieniędzy na te perfumy. To jest tak bezpieczny zakup, że serdecznie, z całego serca Wam polecam. Kolejnym zapachem, o którym Wam dzisiaj akurat powiem, to jest zapach, który mój mąż mówi, że to jest zapach, który on najbardziej czuje, który zostaje w każdym pomieszczeniu, który jak ja na siebie zaaplikuję, to wręcz momentami mówi: Marta, ja już czuję się zmęczony. Dlaczego? Bo mój mąż nie do końca lubi zapachy piżmowe. Ja z kolei piżmo uwielbiam. Annie Shane, Meant to be Seen. To jest tak przepiękny zapach, tak cudowny, tak sensualny, tak wyjątkowy, tak kobiecy, tak ultra fantastycznie zbudowany, z parametrami gigantycznymi naprawdę, że też już mam prawie połowę, bo żeście wykupili. Zapach jest naprawdę wart tych pieniędzy, które za niego dałam. Jest to bardzo drogi zapach. Nishane ma różne cenowo zapachy, ale ten kosztuje swoje i mało tego, jest bardzo trudny do zakupu, co świadczy o tym, że bardzo dużo osób się w nim zakochało i jakieś powody tego są. Kolejna marka, która da Wam
Genialne parametry, genialne. To jest Atkinsons, ale nie wszystkie. Te w przezroczystych butelkach to nie są ekstrakty. To są lżejsze zapachy, świeższe. Ale te w takich właśnie butelkach, których nie widać płynu i nie wiadomo ile tam tego jest, są też droższe, zdecydowanie, te flaszki, ale dają Wam takie parametry, że obłęd. Powiem Wam szczerze, że ja rozkochałam się w tym zapachu. On jest naprawdę, ma coś w sobie niesamowitego. To jest zapach udowy, podobny do Oud Maracuja Maison Crivelli, o którym już Wam mówiłam. To jest zapach, który krzyczy. To jest zapach, który ma jakiś twist. On jest taki wibrujący. Niesamowity jest ten zapach. Parametry genialne. Tak samo Shine Despite Everything. Tak samo to ma ogon na kilometr. Zostawiacie po sobie znak w pomieszczeniu. Możecie z niego wyjść, a wiadomo, że byliście tam. Także tę serię Atkinson droższą z takimi butelkami polecam, bo te zapachy, jak już Wam się zapach spodoba, to Was nie zawiedzie. Lecę markami właśnie dlatego, że są po prostu marki, które oferują Wam genialne parametry. To są też marki, które ja sama kupuję i nawet dziś do tej pory kupuję dlatego, że dają nam genialne parametry. Mianowicie Kinetic. Ja wzięłam 2, ale mam też Mozaik 3. Wszystkie mają genialne parametry. To jest Insomnia, a to jest Nel. Dzisiaj Nel też kupicie już w czarnej butelce. Już one wszystkie przeszły taką przemianę, że są w czarnych. To jest białokwiatowiec. Ale to jest białokwiatowiec troszkę inny, natomiast tak, krzyczący. I nie wiem dlaczego. Ja po prostu kocham składniki, które oni tu używają. Oni troszeczkę inaczej robią te zapachy. To jest, nawet jeżeli to jest skoncentrowane, to mimo wszystko jest przyjemne dla nosa. To jest bardzo silny zapach, ale jest po prostu, dla mnie to jest dokładnie Insomnia. Tak jak się nazywa, taki jest. Cudownie mnie otacza taka woń ekspresyjna, tak bym to nazwała. Z jednej strony krzycząca, ale z drugiej strony jakby gdzieś drzewna, jakby taka otulająca, bardziej sensualna. To Nel, myślę, że większości z Was nie muszę przedstawiać tego gagatka. Róża z liczy. Boże, jaki to jest. Słuchajcie, to jest taki soczek, po prostu soczek, świetnie stworzony, krzyczący na kilometr, zostawiający ogon, wspaniały. W ogóle zrobię Wam też film, zaraz może go nagram, po tych wszystkich częściach na temat tych projektujących zapachów. To może Wam nagram właśnie też zapachy na komunię, między którymi będę się zastanawiała. I właśnie nie wiem, czy ten zapach nie będzie jednak do tego pretendował. On jest na tyle wesoły, że moim zdaniem właśnie świetnie by się nadawał. Nie próbowałeś Kinetic Nel? Moim zdaniem wiele tracisz. Spróbujcie, bo jest przepiękny. I moim zdaniem się zakochacie. Idealny na lato. Nie, tej marki to nie muszę nikomu przedstawiać, bo ta marka, mam wrażenie, że jest jedną z najbardziej rozpromowanych, przynajmniej na zagranicznym YouTubie. Maison Crivelli. Ja tu przyniosłam 4 zapachy. Każdy z nich jest ultra projektujący i silny. Mamy Hibiscus Mahajat, Queer Infrarouge, Patchouli Magnetic i Ambre Chromatic. Powiem Wam tak, one wszystkie są cudowne. Natomiast myślę, że z Patchouli Magnetic tu jest magnetyzm, ale to nie jest zapach dla każdego. To jest zapach turbo wyjątkowy. Jezu, turbo wyjątkowy. Cały czas Wam o tym mówię. Tu jest coś, co może przeszkadzać, bo jest pewna, nie wiem, gorycz połączona z
owocami jakby, coś przełamane. To jest taka paczula nie ziemista, tylko trochę bardziej owocowa, ale gorzka dosyć. Niesamowity ten zapach, a w ogóle ciągnie się kilometry. Hibiscus mahajat muszę komuś przedstawiać? Wydaje mi się, że nie. I jest po prostu wspaniałym zapachem owocowym, hibiskusowym, wibrującym i przede wszystkim, co ja kocham w tym zapachu, pudrowym, bo kocham zapachy pudrowe. Queer Infrarouge. Moja miłość z testów. Jak testowałam go, nie mogłam przestać o nim myśleć. To jest zapach, który mogłabym nosić i nosić. To jest skóra właśnie z czymś czerwonym. Nie do końca różą, ale jakimś owocem czerwonym. Troszkę jest taka dymna, ale też nie za bardzo. Ona krąży po Waszym ciele. Bardzo projektuje. Jak mój mąż przychodzi z pracy, to mówi, wie od razu, czym ja pachnę i tylko otwiera drzwi i mówi, o ty dzisiaj tym pachniesz, bo całe mieszkanie pachnie mną. To są tego typu zapachy, które po prostu roznoszą się po pomieszczeniach. No i Ambre Chromatic. Część z Was zna ten zapach, bo w święta, jak wypuszczałam zamówienia, to właśnie spryskiwałam kartki tym zapachem. Niektórzy z Was mówili, że te kartki tygodniami pachniały tym zapachem, więc co tu dużo mówić. Jeden z piękniejszych ambrowych zapachów. To jest tak idealnie stworzony ambrowy zapach, że myślę, że każdy, kto go poznał, jest nim zachwycony i marzy o tym zapachu. Naprawdę to jest zapach marzenia. Kolejna marka, która gwarantuje świetne parametry, to jest Initio. Initio, Atomic Rose, Initio, Psychedelic Love, Initio, Side Effect, Initio, Initio Narcotic Delight i jest jeszcze piąty, ale nie miałam już jak go wziąć, więc wzięłam te 4. Piąty to jest Vibration Addictive, Addictive Vibration. To jest moc, jest projekcja, jest ogromna trwałość. Niesamowicie krzyczą te zapachy, naprawdę. One są przepiękne, te butelki też są cudowne, majestatyczne, takie eleganckie. To jest wszystko, ten kolor, ten dotyk tych butelek. No ale dobra, nie o butelkach, tylko o ich parametrach. Atomic Rose to jest taka róża atomowa dosłownie, bo to jest taka róża z twistem, moim zdaniem, bakaratowym. Natomiast bakarata jako takiego tu nie czujecie, tylko ta moc i ta siła jest bardzo podobna do takiego bakaratowego wydźwięku. Przepiękny jest ten zapach i zawsze dostaję komplementy za niego. Jeżeli chodzi o Psychedelic Love, to jest po prostu taka miłość z odrobiną goryczki, taka miłość z odrobiną czegoś przełamującego. To jest bardzo fajnie stworzony, dosyć niby owocowy zapach, ale dzieje się w nim tak dużo i przy tym jest to tak pięknie zblendowane, że zapach nosi się cudownie. Narcotic Delight, mój ukochany zapach, tytoniowy, słodki, taki otulający, budujący napięcie, wyrafinowany, niesamowicie wyrafinowany. Jest taki też tajemniczy. To jest zapach, który ja jak na sobie mam, to czuję się jak milion dolców. Daję słowo, nieważne jak wyglądam, wystarczy, że założę Narcotic Delight. No i Side Effect, przyjemniaczek, totalny przyjemniaczek. To jest zapach dla mnie niby tytoniowy, ale Narcotic Delight to jest tytoniowy. Ten jest dla mnie bardziej, wiecie co, to jest troszkę taki według mnie zapach, który właśnie
Już dawno Wam miałam to powiedzieć. Profumo Labo, ten Tokyo Lunch, który mam, to moim zdaniem właśnie próbował odtworzyć, to nie jest moim zdaniem jednak autorska propozycja, próbował odtworzyć Side Effect, według mnie. I chyba to nie jest to. Side Effect jest szlachetny, jest niesamowity. To jest właśnie tu też jest skóra, która jest przykryta owocowością. On mi się nosi genialnie latem. No po prostu te wonie są super zrobione, a parametry są genialne. I ostatnia dzisiaj marka, zakończę to marką polską i tą drugą część też zakończę marką polską. Kochani, marka Nose Toes da Wam ogromne parametry. Casa di Capri, Boże, owocowy, tropikalny, na końcu dosyć pudrowy zapach, który otacza wszystko, co jest wokół Was. Nikt nie przejdzie obojętny. Sole di Coco, bardziej męski wydźwięk, natomiast tak samo mój mąż mówi, że krzyczy zapachem i jest delikatnie słony, nieziemski. Ja go bardzo lubię, ale zaznaczam, że raczej poczujecie w nim bardziej męskie nuty niż damskie. Dwie nowości. Safrano Absolu oraz Marbre Blanc, o których już Wam mówiłam. Niesamowite. Safrano Absolu, cudowny. Marbre Blanc, cudowny. O tych zapachach mówiłam Wam dosłownie przed chwilą. Jezu, jakie to ma parametry. To są zapachy, które generalnie jak ja nosiłam i szłam z moim pumbą na spacer, to powiem Wam szczerze, pytań miałam co niemiara, czym ja pachnę. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że jak mam te swoje mocarze, to zawsze dostaję pytania. Zawsze. Bo to są po prostu zapachy, które krzyczą, które zostawiają ogon, które wy pójdziecie, ale nadal ten zapach po Was został. Tylko o takich dzisiaj rozmawiam z Wami. No i co? W dzisiejszym odcinku to tyle. W następnym kolejna tura tych killerów. Moi niezawodni killerzy. Mam tego bardzo dużo. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że jeżeli poszukujecie zapachów silnie projektujących, to stanęłam na wysokości zadania. Podałam Wam naprawdę perełki. No ale jeszcze będzie druga część, na którą już dzisiaj serdecznie Was zapraszam. Buziaczki, kochani. Pa, pa!